Oczywiście musiał powstać odcinek świąteczny. Nastrój już jest świąteczny. Bardzo. U mnie trochę. Ciebie No, nie, bo ty tak, tak. czapkę zgubiłeś. Równo rok czekaliśmy, żeby pojawić się znów u doktora i pokazać wam tą jego jaskinię, którą zbudował sobie audio. No i teraz nadszedł ten czas, więc odprężcie się na tym odcinku i oglądajcie go do końca z nami. Moja jaskinia to może zacznę. No to zaczynaj od swojej jaskini. Ale moja jaskinia, ale dostępna dla wszystkich, także zapraszam, jakby sobie przyjeżdżajcie. Każdy może wejść do tej jaskini. To nie uwierzę. Tak jest, tak jest. Nie, spokojnie, zapraszam na filmy, na pokazy muzyczne z DVD, z laserdisków, z VHS-ów, ze wszystkiego, także. Znaczy chodzi o to, że szef bez butów chodzi zazwyczaj. I, Chodziłem, tak, ale w końcu... Chodziłeś, ale tak. poświęciłeś te ostatnie kilka miesięcy, żeby sobie zbudować właśnie taką swoją ostoję spokoju. Jaka tu graciarnia była, słuchajcie. Tu nie można było nawet wejść po prostu tak. No po prostu nic nie było, no ale teraz już... Ale to było dzięki właśnie remontowi sypialni. Pod żoną byliśmy tutaj sypialnię, potem przekształciłem sypialnię. Jak już kupiłem łóżko, tak już powiedziałem, koniec. Jest kanapa. Kanapę nie będę się patrzył w ścianę, więc muszę patrzeć się na sprzęt. I zacząłem zbierać ten sprzęt, przywozić ze sklepu, ze swoich tam różnych strychowych zabezpieczeń, jakichś streczów pod szafkach, pochowane gdzieś po tym, w bieliźnie, gdzieś tam w bieliźnie, w kufrze, W bagażnikach aut, tak wszędzie. Nie no, żartujemy oczywiście, ale tak gdzieś po prostu miałem to pochowane. Lubię takie, pozostawiałem sobie takie fajne smaczki, które bardzo lubię, na nie patrzeć. Na pewno niektóre znacie gdzieś z odcinków ze sklepu, ale niektórych jeszcze nie widzieliście. Być może tak. No, dokładnie. No więc zaraz przechodzimy do pokazywania, co tutaj się fajnego i ciekawego znajduje. Voila. No jednym z moich bzików takich ostatnich właśnie to jest okrągłe skale lub w ogóle okrągłe jakby wyświetlacze, prawda? Czyli ten skala cała radiowa lub jakieś podświetlenie jest wyszczególnione właśnie w okrągłym wyświetlaczu. To jest taki mój bzik, czyli nawet zegary, zobaczcie wszystkie. Tu 3 zegary, zobaczcie jaki dobrobyt, jak był zegarmistrza. Czas japoński. Nie, oczywiście żart, bo tam zegary są japońskie. Potem jeszcze wrócimy do tego wątku o tym napięciu japońskim właśnie. Ale tak na... Tu mamy JVC. Bardzo fajny, tak. Już kiedyś go chyba pokazywaliśmy w odcinku. Ale tego nie pokazywaliśmy. Tego nie, bo to jest podwójny 8-track. National Panasonic, czyli taki Technics. Zaraziłeś się ich trakiem ode mnie. Tak, zaraziłem się od Ciebie trakiem, ponieważ jeszcze kiedyś wpisałem sobie w wyszukiwarkę w Google'ach właśnie jakiś 8-track National Panasonic, coś w tym, i wyskoczył mi ten. Oż, jak ja go zobaczyłem z tymi 3 okrągłymi, słuchajcie, tymi oczkami, no to po prostu zacząłem go szukać, aż go w końcu gdzieś go dorwałem, nie pamiętam już gdzie, ale A mój 8-track u Ciebie leży, ten od Marka. Jest, tak. Jest 8-track. 8-track. 8-track, a Ty masz podwójny. Podwójny, tak. Double. To jest fajne w ogóle ta skala, nie? Że Tak, masz jest A i B, B, zobacz, wybieramy sobie A, kartridż A, kartridż programowanie. B. Tak, i teraz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No tam widzisz, żarówki już trzeba byłoby przeserwisować. Dosyć długo ten. Ale ogólnie faktycznie sprzęcik jest fajny. Posiada przecież i wzmacniacz wbudowany i radio. Także jest bardzo fajnym sprzętem takim. Mimo wszystko ja go sobie nawet oglądam sobie jakiś program, telewizję czy coś, czy telewizję nie, tylko po prostu wrzucę sobie jakiś koncert muzyczny, to i tak musi to być włączone. Bo nie zaśniesz. Nie, bo nie zasnę, tak, dokładnie, bo to musi być po prostu, to jest taki jakby element dodatkowy podświetlenia mojego pokoju, nie? Jak niektórzy mają lampki nocne, ja mam zamiast lampki nocnej mam takie właśnie urządzenie. Niektórzy śpią przy lampce włączonej, a Ty śpisz przy tym włączonym. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tu widzę Sansui, ale to już było 1000 razy pokazywane i omawiane. Tak, no Sansui też z serii tunerów radiowych z serii 555, 6666 tam A czy 77 też mają właśnie te skale okrągłe. Przez tą skalę okrągłą ten sprzęt zaczął jakby drożeć, że mimo to chyba w Moda takim się razie zrobiła. Tak, ale to zaczyna się podobać po prostu wszystkim. No design się po prostu zrobił taki ciekawy i zaczęło się to podobać i także no takie ceny po prostu zaczęły być już nieciekawe do tych sprzętów. Niektórych cieszą, tak jak mnie czasami też, bo tym handluję, każdy wie, ale ogólnie fajny sprzęcik wzrokowy, niesamowicie, a wiecie, że przez oczki do naszego serca. To nie jest daleko. Kolejna moja półeczka. Zacznę od góry. Urządzenie
jedno z jakichś takich warsztatowych urządzeń. Zostawiłem je po prostu po to, żeby sobie odmierzać czas, jak jestem w tym pokoju. Śmiejecie się? Tak, tak, tak. To jest właśnie, przychodzę, włączam sobie powiedzmy muzykę. Od razu, patrzcie, zobaczcie, włączam, tu jest w sekundach mi odmierza, potem muszę to podzielić przez 60 i wiem ile minut, pomnożyć i tam jeszcze dalej. No, ale nie, spodobało mi się na starych tych żarówkach lampowych Nixi, także wszyscy wiedzą o co chodzi, ale bardzo fajne urządzenie w ładnym stanie. Następna rzecz, jest to telewizor praktycznie można powiedzieć, z urządzeniem oscyloskopowym. Jest to tak zwany audioskopę i spodobał nam się. Ty, Radzie, też masz taki sam, nie? Tak. Świetny sprzęcik po prostu, który też zwraca uwagę wzrokową, prawda? Bo Mam go, nic, tylko go muszę w końcu od ciebie odebrać. to stoi w sklepie. Zapraszam, możecie obejrzeć Radka sprzęt. Póki jeszcze stoi. Póki jeszcze stoi. Nie tak. przyjedzie do mnie do domu. Jest to typowo wzrokowy, powiedzmy dla nas sprzęcik, który fajnie, tak samo przy słuchaniu muzyki, mogę wam to zademonstrować, jak zaraz włączę. O, bez dźwięku, bez muzyki włączymy wam muzyczkę z gramofonu. O, no i zobaczcie teraz jak ładnie. Tak. Proszę bardzo. Możemy tu sobie rozjeżdżać się, bawić tam kanały, prawda, wzmacniać sobie ten sygnał, zmniejszać tam jeszcze tak, zmniejszać, powiększać. No, bardzo fajny sprzęt wzrokowy, tylko dlatego go zostawiłem. Dość droga zabawka jak na tylko taką funkcję, bo praktycznie tu był jeszcze kiedyś telewizor, ale teraz już analogowych telewizorów nie ma. Także nic nam to nie da. Być może, że można jakiś... Można podłączyć. podobno płytkę Można wstawić, ale ja wiem, czy to cyfrową. taki, wiesz, mamy takie już magnetowidy z tym telewizorkiem, jakieś inne jeszcze też gdzieś tam. Dlatego zostawiłem go typowo tylko po to. I tak, bardzo, co właśnie zauważyliście, może albo i nie, a to wam przytoczę, to właśnie te rączki, uchwyty tak zwane do szafrakowych, czyli takich do montowania tych sprzętów. Spodobały mi się też wizualnie, bo to praktycznie do niczego mi tu też nie wnosi, dźwięku nie poprawia, ale bardzo fajnie wygląda. Jak będzie jakieś trzęsienie ziemi, to mam się czego trzymać, także spokojnie. Przedwzmacniacz, kolejna rzecz, tego używam do muzyki. Końcówka mocy jest Fischera, to jest Mitsubishi, czyli z silnikiem DA5600. Końcówka mocy też bardzo fajna, wyciszoną mamy muzyczkę, prawda? Na dole stoi Marantz do Quadro, jeszcze nie podłączony, ale też będzie. Troszeczkę jest tutaj jeszcze w powijakach, nie wszystko jest na razie jeszcze podłączone. Za rok będzie wszystko podłączone. O, za rok to będzie już nowe rzeczy mogą być też. Pewnie zrobimy kolejny odcinek na święta, wiesz, z nowymi gadżetami na pewno. Fajne kolumny Brauna, małe, a wariaty, a ciężkie. I za mną jeszcze parę urządzeń takich już bardziej, może nie nowocześniejszych, ale też i nowoczesne, bo też jest i wzmacniacz do kina domowego, a tak samo do muzyki właśnie z DVD, które słucham, koncerty oglądam, także. Coś wam pokażemy na końcu odcinka. Dokładnie, pokażę wam tak. Tak, zakończyliśmy końcóweczką mocy. Kolejny zestaw. Jest to, proszę was, tak, jak zwykle moja ulubiona marka Sansui, gramofon. Bardzo wysokiej klasy, chyba najwyższy model manualnego 929 SR. Pięknie wygląda. Że ty go nie sprzedałeś. Nie sprzedam. Tak jak i ten zostaje, tak i ten zostaje. Nie powiem, że nie ma takich pieniędzy, żebym go sprzedał, bo jak przyjdzie ktoś i położy pewną kwotę, to się będę musiał z nim rozstać. Także sorry Sansui, ale pewnie pójdziesz kiedyś do klienta, do miłośnika. Na razie nie, na razie został. Podoba mi się bardzo ten. No i kolejna seria następnych Sansui. Słuchajcie, bo tu taki mam rządek Sansui cały, prawda? Są to amplitunery dosyć wysokiej modele, bo to jest Z9000X i Z7000X. Bardzo je lubię. Naprawdę, ponieważ jest to, powiedzmy, kolejny etap Sansui jakby, prawda, w ich designie i w technologii odsłuchowej też. Bardzo fajnie grają. Ja wiem, że znajdą się wszyscy, co powiedzą tam, mój to najlepiej gra, ja mam Technicsa, jak ten. Ja wiem, wszystkie fajnie grają, dla każdego. Dla mnie pod względem designu tego wszystkiego, tutaj volume, te wszystkie rzeczy, zobaczcie, tutaj po prostu to. Później jak się włączy muzykę, to są dwa wskaźniki diodowe. Tu jest tape, wszystko jest
Zresztą jak ja mam serwis, to wiecie ile tu jest rzeczy do wymiany, to jest potem taka fajna zabawa z tymi żarówkami, z tym wszystkim, że pewnie nie jednemu by się to obrzydło, te wymieniać te żarówki, same żarówki, a co dopiero jeszcze wyłączanie bardzo fajne, zobaczcie zegar podświetlenie, oczywiście czas nie ustawiony, także nie będę ustawiał, bo często wyłączam, dla bezpieczeństwa odłączam całe zasilanie, także te zegary się zawsze resetują, więc już nie ustawiam ich. Kolejna rzecz to jest timer też jeszcze Sansui, tak zwany Sansui Blue Line, także to nie jest pionier, ale zrobili bardzo fajny na niebieskim tle, bardzo ładne przyciski, też można ze zegar lub sam zegar korzystać lub z timera, czyli można włączyć, wyłączyć urządzenie na wieczór, na noc. Tutaj mi się wcisnął kolejny jeszcze National zegar w pionie, bardzo fajnie wygląda, to jest z tych moich ulubionych okrągłych gadżetów wyglądających jak z Ubota. U96 mój, tak. No i ostatnia rzecz w tym pionie jest to equalizer, też Sansui. Duch. Też, tak. Ten duch, który ma 4 pamięci, prawda? Przepraszam, on ma więcej pamięci. Cztery pamięci ustawień, bardzo fajny, który linką steruje pojedynczo każdym swoim tym suwaczkiem, tak? Bardzo fajny. Plus analizator fajny też, no. Taka pionik, jeden pion, prawda, Sansui, aczkolwiek jeszcze zostały 2 miejsca, także na pewno coś się tam uzupełni. Myślę, że to będą na pewno jakieś Sansui, myślę o jakichś gadżetach jeszcze, może jeszcze mi się trafi jakiś inny z tej serii Amplituner, to wtedy bym go sobie położył tu, a te zeszłyby na dolny plan, bo mam chęć skompletować sobie taką całą serię. Tam jest chyba od 4000, jeśli zaczyna Z4000 i wtedy będziemy szli do góry. Muszę katalog jeszcze ściągnąć, sobie zobaczyć jak to wygląda. No, jakieś takie trzeba mieć powiedzmy do przodu marzenie, tak? No takie audio. Albo na ten będziesz miał na zegarki. Na zegarki. Zegarki. Tak, słuchajcie, zegarki. Mierzymy czas 3 minuty, jak to było kiedyś w wielkiej A grze. kolumny jakie masz? Bo też Kolumny to dopytają są, widzowie. wiesz co, tak, Warfedale nie są to jakieś tam naprawdę wyszukane kolumny, ale dźwiękiem naprawdę fajnie grają, jest to z tych nowocześniejszych bardziej konstrukcji. Nie są to typowe fronty do kina domowego, są to po prostu normalne kolumny jako do systemu stereo, także bardzo dobrze grają bez subwoofera. No, średni, wysokotonowy i bas. Sama ta marka dosyć dobre robi kolumny, może są lepsze, ale spasowały mi się z tym aluminium fajnie. Jak zwykle muszę i wzrok, i słuch, i to wszystko razem skupić na sobie. I pasują też szerokością, ponieważ nie mogłem tu nic innego włożyć w tą szparę, więc to było gwarantem, że ta kolumna tu wejdzie. Druga jest tam, która jest zasłonięta, prawda, ze względu bezpieczeństwa, bo tam ktoś potrafi grzebać w szafie, szukać jakiejś tam bielizny albo czegoś innego, Także to jest taki pion Sansui. Kolejny słupek, jest to na razie ustawione po prostu z przypadku, ponieważ będzie tutaj dopiero, tak jak widać i po przedłużaczach i po wszystkich, ja niektóre rzeczy tu podłączyłem na potrzeby dzisiejszego odcinka też, prawda, ale będą tutaj poukładane w swoim stylu, będzie to zmienione, ale na razie to co jest zostaje, czyli piękny Kenwood 11, super, potężny amplituner z ładnym korektorkiem, prawda, tutaj z timerkiem, no naprawdę potężna rzecz. Jeszcze przyjdzie do niego jeszcze jeden Kenwood Jumbo i jeszcze jeden Kenwood 11, czyli będzie taki seria 3 monsterów tutaj. Nie wiem, gdzie je zmieszczę, ale coś pomyślę. I będziesz na wszystkim słuchał? Jest to pojedynczo, tak, wybiórczo. Następny audio timer, jakąś mam chorobę z tymi audio timerami, tym bardziej teraz to jest Technics. Uwielbiam te timery. Chyba nie wiem, ale nie mierzę czasu, nie myślę o tym, ale patrzę na te zegary, wszystko, ale najbardziej mnie ciekawią te wszystkie przełączniki mechaniczne, audio. Jakby ktoś chciał przyjść do mnie na terapię, to zapraszam. Można przyjść się tym pobawić, bo naprawdę pomaga. To jest coś takiego jak strzelanie te bąbelki w tym folią, tak, a tu można się przyjść i wysilić i pobawić się tymi przełącznikami. Można u mnie się bawić, można pstrykać. To jest nietypowa rzecz. Niko? A tak, to kupiłem, proszę Ciebie, gdzieś właśnie kiedyś na jakiejś aukcji na eBayu. Bardzo fajny Nikko Amplituner. Właśnie jak zauważycie, to jest mój ulubiony, tylko tu jest zrobiony jakby z ekranikiem takim zewnętrznym. On był fajnie zrobiony, żeby te słońce, które pada, żeby zacieniało, ponieważ skala jest podświetlona, to jest skala radiowa, plus wskaźnik
mocy, prawda, jakiegoś sygnału i jeszcze dodatkowo gdzieś tam się zapala dioda stereo, jak już złapie sygnał. Tu fajne przełączniczki, zobaczcie, selektora, czyli tak mamy, tu mamy, proszę Was, tak, a to jest muting, to jest loudness, tu mamy tape monitor i tu jeszcze stereo mono. Nasz suwaczki od wysokich, niskich, balans i volume, czyli głośność. Tuning radia, też bardzo fajnie, to musielibyśmy ten podłączyć. No na razie jeszcze właśnie tak wszystko. Ja myślę, że będzie fajny też jeszcze temat na odcinek z tym, nie, Radziu? No to pokażemy w sklepie wtedy. Tak, tak, tak. No, tu przełączniczek mamy właśnie selektor, tu jeszcze power, słuchaweczki, system A i B, głośników, speaker, filtry, wysoki, niski. Kolejna rzecz to jest piękny naprawdę model 4300 Marantza. Jest to jeden z chyba wyższych tych modeli quadriadalów, bo 44 jeszcze 00, ale jak już każdy wie, to 43 i 00 oznaczało, że to jest ponad 100 W mocy przy kwadrofonicznym sprzęcie. Ciężki do serwisowania, jest tak upchane, słuchajcie, jak jakbyście otworzyli maskę w jakimś wysokim modelu Mercedesa i tam by było powiedzmy silnik 5 litrów i to jest wszystko tak upchane, że nie ma gdzie ręki włożyć, że nikt nie wie nawet, gdzie jest alternator. Ten alternator, tak. Ten alternator. Alternatywa. No i najmniej masz ze swojej ukochanej marki chyba, Technicsa. Tak, też moja dobra, Chociaż też mówiłeś moja przed chwilą, jedna. że twoja ukochana to Sansui. Jak Sansui, wstaniesz, bo- tak mówisz. Tak, jak wstanę, bo teraz tam będę oglądać z grupy Sansui, także wszystkich pozdrawiam oczywiście. Ale Technicsa lubię za ten design, prawda? Ten z lat właśnie 80. Ten pierwsze serie, te właśnie z tym przyciskiem kwadratowym, one są jeszcze przed serwisem, ale wziąłem już je po prostu tu, żeby leżały na razie w domu. Jak będę chciał je przeserwisować, zabiorę je na warsztat i je po prostu zrobię. Ale szczególnie proszę zwrócić uwagę na DBX zielony, prawda? Tak. Przeważnie te DBX-y, jakby coś w tych nowych, tych starszych modelach czy innych, to jest brązowy. Tu jest zielony, dlatego mi się spodobało to, że te Dolby NR monitor te ramki są na zielono. Tu widać, zobaczcie, w japońskich niestety... Ja wam modelach- zdradzę, dlaczego on polubił ostatnio zielony nie kolor, jestem- bo zapisał się do PSL. Tak. Las. Lubię las. Tak. Pola. Pola, łąki. Polować lubię z długą bronią. Nie, żartuję, bo zaraz Z dzidą powiem- chyba. Z dzidą, tak. To też długa broń. Tak, no parę takich innych gadżetów, które jeszcze gdzieś ulokuję. Tam mam jeszcze moją kolekcję płyt. Radziu, jak ten... Jak To będziesz- prawda, że podobno Kosiniak-Kamysz premier od ciebie zamówił sobie takiego? Z tym zielonym Ale on jest DBX-em? lekarzem. Tak? Ale podobno zamówił, mówiłeś, chwaliłeś mi się, że Tak, sobie tak, tak, DBX-a tak, tak. zielonego zamówił. DBX-a zielonego, ten. Zobacz tutaj, dawaj. Otwórz tutaj, zobaczcie jakie piękne płyty. Pusto! Pusto, tak. Nie, no tutaj gdzieś jest. Nie, o. coś co jest. Są, bo jeszcze są puste. O, miejsca. Michael Jackson. Tak. To są takie wszystkie ciekawe płyty, które chciałbym mieć i które mam i zostawiam sobie. Wydania japońskie, różne Led Zeppelin, Pink Floyd. Pierwsza noc z żoną. O Jezu, schowaj to. To schować, tak? Tak. Dobra. To mam na VHS-ie jeszcze, ty. Jakby co, to mam na VHS-ie. A, to się później zamknie. Nie, Nie, no, połóż muszę- na wierzchu, to tam i tak. Bo to jest nietypowa ta podwójna, to ją trzeba inaczej tak. usunąć. Nie wejdzie. Dobra, tak odłożymy. Także jest tam bardzo fajna kolekcja płyt, moje słuchaweczki, których ten właśnie też potrafię sobie słuchać muzyki jak spokojnie. Żeby nie słuchać żony. Nie, ja je słucham, wiesz. A, słuchasz Czasami żony? jej słucham, tak. Czasami. Tu mam kasety, które będą jeszcze czekają na prawda, jakiś stojaczek fajny. Nie mogę nic na razie wymyśleć sobie, bo chciałem coś fajnego. Te vintage'owe na płyty kupiłem gdzieś po prostu na jakichś starociach na giełdzie. To nie są piersi mojej żony. Jakby coś, bo Radek zaraz będzie, wiesz, tutaj no, to nie są piersi mojej żony. Także tak. Tu też są piersi. Jesteś fanem. Widzisz? Tak. Znaczy, wiesz co, Jakiś perfekt. Część zostawiam tych kaset, zobaczcie, tu mam bo to były kasety, które kiedyś sprzedawałem w sklepie. I nie sprzedawały się przez jakiś czas, podejrzewam, że teraz bym nie sprzedał, ale teraz ich już nie chcę sprzedać. O, kulty. Bo zauważyłem, że już ich jest mało. Tak, kultów kulty, mam pełno kaziki. tutaj, kazików, tam wszystkich innych różnych tam, o, proszę bardzo. To jest jedna z fajniejszych płyt w ogóle kultu, jeżeli coś, bo posłuchaj, to do ciebie tu jest naprawdę, to jest
piosenka młodych wioślarzy. To jest początki do Ani. W ogóle tutaj jest na tak, że to jak ktoś zna po prostu Kazika, to wie, że nie do pobicia to jest w ogóle Świetny album. świetny album, ale ogólnie w ogóle muzyka i teksty. No dobra, to jak tu jesteśmy, to... No środek mój, tak? Środek. Dobra, środek mój, słuchajcie. No i teraz jeszcze taka informacja, że doktor też jest kinomaniakiem, ale lubi laserdiski. Starym kinomaniakiem, tak. Ja zaraz wam słuchajcie, pokażę, jak to ja działa. Ja wam pokażę tutaj okładeczkę, cały czas będę trzymał, bo formatem przypomina Winyl. winyl, tak. A wiecie, że to w środku jest praktycznie takie same jak pod maxi singla, także Okej, to ja to otwieram. tak. Masz pionierka. I co ciekawe, to było wcześniej przed CD. Tak, bo to jest początek lat 80. Tak, i tu już była muzyka, tak. O, braci. Odpaliłem play? Odpaliłem. O, Uwaga. Wczytuję. tak, tak, no to wiesz. I takie właśnie były. O, zobaczcie, co tam jest. Program Material Record. No, to było, pamiętam, słuchajcie, to są japońskie, ja to mam też jest japoński, czyli w innym systemie, dlatego płyty też ściągam z Japonii, ale są często tylko z napisami, zanim to będzie, i w oryginalnej wersji językowej, czyli jeżeli bardzo dobre do szkolenia się jest z No może ja angielskiego. włożyłem część, która już nie jest nagrana. Nie, one są wszystkie nagrane, tylko może Tak? trzeba byłoby przewinąć, może pewnie wiesz. A zaraz zobaczymy na drugim. A zobaczymy drugą płytę, bo tutaj często są właśnie czym lepsza jakość była, to A, jest tu puste, widzisz? Nie ma Tak. napisane części. Czyli prawdopodobnie już była ścieżka pusta. Nie wieszajcie tego w samochodzie sobie tam, że będzie odbijać fotoradar. na fotoradar, bo zasłonicie pół obrazu na drodze. Play, od razu jest z automatu, tak? Widzisz? Tak. Ten... Nie, ja nacisnąłem. A, nacisnąć, dobra. Site A, czyli od początku mamy, czyli pierwsza strona. Chapter 13, aha, dobra. Scena. Scena 13. O, O, i jest Indiana. No i zawsze Jest. są te filmy w wersjach oryginalnych. tak, tak, tak. Tu jeszcze menu to się zdejmie zaraz. Napisy ale napisy, japońskie. tak, tak, tak. Ale zobaczcie, napisy są japońskie, ale dźwięk jest cały czas oryginalnym. Może się zdarzyć, że Japończycy też dorabiali, miałem na VHS-ach, dorabiają tak jak Niemcy są bardzo z tego znani, że tam nie ma żadnego filmu bez dubbingu, tam jest tragedia. Tak sobie Japończycy też, ale wyobraźcie sobie, jak obejrzałem Rambo i Sylwester Stallone mówi po japońsku, no to tragedia. O Boże, tragedia, powiem wam. Także- I taka mała uwaga, zobaczcie. Niby to miał być super ekstra zapis, lepszy niż VHS, Tak. ale zobaczcie jaka jest pikseloza jeszcze. I wcale nie jest lepszy od VHS-u dobrego, powiem ci. Bo ja tak oglądam, tak, jest porównywalny obraz, jest troszeczkę ciutkę lepszy od VHS-u, ale dźwięk. Tu chodzi o dźwięk, bo na przykład ja dużo mam koncertów jeszcze na tych i muzyki i oglądanie tego plus jakby ten dźwięk, który jest na tym właśnie zestawie, super to wszystko brzmi. Fajny też jest Laserdisc, ponieważ można na nim odtwarzać zwykłe płyty CD. Tak, wystarczy, zobaczcie, przyłączyć. Tylko nie wiem, czy się ci wyłączy teraz, nie wiem, trzeba płytę wyjąć, A, wyjmiemy płytę, tak, o, wyjmę płytę, a ty zmienisz po prostu radio na ten i zobaczycie sobie ten, bo można po prostu ten. Funkcję wystarczy tutaj są- przełączyć na tak. kompakt. O, teraz i o. Naciskam, żeby wyszła kieszeń. I wychodzi nam kieszeń CD już i mamy na CD. Aczkolwiek jak dużą otworzymy, też będzie można włożyć płytę CD, bo niektóre laserdiski nie mają tej dodatkowej. Niektóre firmy tak zrobiły. Bardzo fajny sprzęcik. Jakby coś, to polecam. Zawsze można u mnie kupić. Taka trochę prywata, nie? Ale tam No i co? Magnetowid VHS, też japoński, tak? a powiem wam dlaczego. Zaraz. A to jak już chcesz, włączymy też? Możemy No wyłączyć. to poczekaj, to ci zaraz pokażę, którą płytkę. Możemy koncert włączyć. Tam jest na przykład Motley Crue. Jak weźmiesz. Japończycy też mieli bardzo dużo reklam na swoich VHS-ach. Nie wiem po prostu, ale czasami jest to 15 minut na VHS-ie, na kasecie z pełną reklam, czego nie możesz teraz wyłączyć, tylko musisz przewinąć. I teraz czasami
Ale wiecie co, to jest dla cierpliwych właśnie, dlatego fajna to jest, bo to jest, proszę Was, że tak jak płyta winylowa, kaseta magnetofonowa i kaseta VHS jest dla cierpliwych, czyli troszeczkę uspokaja, wycisza. Ja dzisiaj miałem też lekcję z jedną firmą. Coś mi włączyłem sobie pewnie ten, wiesz co, na tym... Tutaj musimy A, przełączyć. tutaj przyłączymy, tak, czekaj, nie pamiętam pod których, czy to jest to, nie, o, jest, trafiłem, Nie trafiłeś. nie, już się było coś, a play jest? Jest. A, jest, dobra, jest, czekaj, leci, dobra, Streamer box. nie, o, jest, O, jest, o, tylko zobacz. przyciszmy. Musimy przyciszyć tylko, wiesz, jeszcze. O. Przygotowania do koncertu, właśnie to jest fajna cała otoczka, bo na tych kasetach i na tych są wszystkie całe przygotowania do koncertu, plus rozmowy, dialogi i muzyka. Możemy przewinąć kawałek dalej, czy będzie szum? No to jest tak cały czas. I dźwięk petarda. Hi-fi stereo, słuchajcie, świetnie nagrany dźwięk. Cały koncert jak się ogląda naprawdę na takim jeszcze właśnie wzmacniaczu coś ala kina domowego, który to przetwarza jeszcze tam, no to wygląda super, nie? Jakość jak jakość, widać, no nie? Ale słuchajcie, stare, dobre koncerty, to nie to teraz nikt nie stoi z telefonikiem, tam, no nie? Już tam nagrywają, tylko jeszcze wszyscy się bawili dobrze, nie? No dobra. To chyba wszystko pokazaliśmy. O, Tak. Coś nam się... A tak, bo to jest, wchodzi szum tak zwany, bo to jest z analogu na cyfrowe przetworzone, także wchodzi nieraz szum przy wyłączeniu dopiero przy włączeniu obrazu i dźwięku dopiero wchodzi. Sygnał z kosmosu, tak? Tak, zwany sygnał z kosmosu, No my nadajemy dokładnie. też i odbieramy i czekamy aż się odezwą i chyba się odezwali. Także ale tu mamy nasz analizator i on nam prawdę powie, czy się odzywają, czy nie. Także tak, co tu mogę Wam pokazać? Z gadżetów fajnych jeszcze, nie? Moje anteny, które nadajemy na kosmos też z razem. Zobacz. Technicsy, słynne anteny. Tu mam nawet taką, zobaczcie, jeszcze z pudełkiem i z papierami. Tak. No my to... Tak. Kiedyś Wam jeszcze pokażemy, to już chyba pokazywaliśmy. Tu jeszcze gramofon stoi, który będzie też podłączony do systemu całego tu w domu. Wszystko w powijakach. Tak, wszystko. Tu miksery stoją gdzieś, wszystko, także, ale bardzo dobrze, bo... Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów, tak, musi się dziać, słuchajcie, to musi się dziać, bo jakby to wszystko zrobił, położył się, to tylko trumna czeka, no a tak to dzieje się wszystko, ciach, ciach, tutaj zmieniamy, tu zmieniamy, raz tak, tu gramofon, raz tu będzie stał, raz tu, Tu się potkniesz, tu tu przewrócisz. się przerzucę, tu się potknę, tak, ale mam taką swoją jaskinię, każdemu takiej życzę jakieś, żeby miał swój pokój właśnie taki do Lepiej słuchu. się tu czujesz niż w Wiśle? Lepiej. Ale zależy, bo jak w Wiśle w lato to dobrze się czuję. Także... Nie, no słuchajcie, mam tu gdzieś płyty pochowane, tu nawet Unitra stoi. Nienawidzę jej do serwisu, ale w ogóle, stoi, dlatego. O, tam masz unitrę, widzę. Tam mam Unitrę, tu mam Słuchawki. jakieś w ogóle, słuchajcie, jeszcze do rzeczy do powieszenia na ścianę. Marilyn moja kochana, no nie? No pełno rzeczy, które jeszcze chcę. To za rok naprawić będzie sobie ten- skończone. Za rok będzie, nie, podejrzewam, że nie, wiesz, że to będzie przemeblowane, znaczy zostaje tak jak jest główne, ale pewnie sprzęty będą jakieś miały swoją nową półkę, czy będzie to marką ułożone, tak jak tu Sansui, że JVC do Maranca, czyli to wszystko, zobaczymy, no. Na Nie pewno sądzę. zwiększę sobie pewnie o Technicsa, bo mam na razie tylko dwie rzeczy, chyba tak 2 magnetofony, nie mam żadnego amplitunera, mój ukochany jeden amplituner sprzedałem, pozdrawiam kolegę, bo to był SA800, pojechał tam właśnie ten, no już bardzo rzadki model, ale no nie ma, nie będziemy płakać. Mleko się rozlało, sprzedany, a i chcę uzupełnić sobie jeszcze o Technicsa jakiś tam fajny. Jest parę półek jeszcze do wykorzystania. Robię całą instalację jeszcze tak zwaną pod 100 V, ponieważ te japońskie rzeczy bardzo mi się podobają. Czyli będzie taki jeden porządny transformator, który jest kupiony i będzie wszystko popodłączane, tak dla bezpieczeństwa. No właśnie, bo tu jest większość rzeczy na 100 V.
Tak, nie ma się co martwić o takie rzeczy, bo słuchajcie, to jest na rynku naszym polskim, nasi polscy inżynierowie robią bardzo dobre te transformatory toroidalne, takie dosyć spore mocy. Na 100 V właśnie, na 110 z amerykańskich, jeżeli coś kupicie czy coś, jeżeli nie, to dajcie znać, ja wam pomogę coś ściągnąć z Japonii czy coś i takie rzeczy właśnie zrobić sobie takie... Połowa na pewno sprzętu to jest na 110 w ogóle. Tak, u mnie połowa sprzętu to jest 110, wszystkie te zegary są na 110 V. To na pewno To jest. laserdisk, magnetowid też To jest, też. no tak, magnetowid też jest na 110. Te urządzenia tutaj to jest na 110. Tu niektóre są pomieszane, dlatego ja te chcę po prostu, mam tak plan taki będzie, na razie są poprzekładane kable, ale w każdej półeczce będzie gniazdko na 230 i na 100 V, ponieważ ten transformator jeden główny będzie tu. Możecie kupić jeden mocniejszy czy jeden średni, to nie ma znaczenia, ponieważ i tak wszystkich rzeczy naraz nie słuchacie. Nawet jak macie 3 wzmacniacze na 100 V, to 3 naraz nie uruchomicie, tylko uruchomicie jeden i będą po prostu selektywnie wybierane. Także nie ma co się tamtego, jakby coś to pomogę w tej temacie, jako tam technik, energetyk też mniej więcej. No tak, to takie mam wykształcenie ogólnie, automatyka, technika, energetyka, także tak, nie ma Przez problemu. internet ochrzczony doktorem. Tak jest, tak. Biały kitel już się pierze, także na święta mam. To jest jedyny doktor, który dzwoni do swoich pacjentów. Proszę. Tak. Nikt nie dzwoni, żaden inny lekarz nie dzwoni, tylko ja. Tylko ja dzwonię. Więc spokojnych, zdrowych świąt Dokładnie, i subskrybujcie, komentujcie i czekajcie na kolejne szalone nasze przygody. tak jest. Połamcie się opłatkiem, nie winylem, Ani szelakiem ani szelakiem. Tak. i odpocznijcie.